Jest bardzo dziwnie. Jesteśmy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, gdzie ponad 2 miesiące temu planowaliśmy rozpoczęcie 18. edycji Miesiąca Fotografii. Wróciliśmy, jest cicho i pusto, a przede wszystkim jesteśmy sami, bo nie ma was tu razem z nami. Pracę nad tegorocznym programem razem z artystami, kuratorami, ekspertami zastanawialiśmy się, jakie są najbardziej palące problemy współczesności i jak możemy je ukazać poprzez obraz. W centrum zainteresowania znalazła się również sama fotografia jako medium na wskroś współczesne i dominujący język komunikacji. Artystki i artyści, kuratorzy i kuratorki, twórcy i twórczynie, czując, widząc i rejestrując, dają nam szansę na zobaczenie problemów, zjawisk, które na co dzień są przez nas ignorowane, niedostrzegane, a ważne jest to, żeby móc je zobaczyć. Za poetyckimi tytułami wystaw kryją się palące i bieżące problemy, z jakimi borykamy się jako społeczność na gruncie lokalnym i w skali globalnej. To znaki rejestrowane przez artystów, mówiące nam o tym, że katastrofa klimatyczna już nastąpiła. To odtwarzanie gestów solidarności, to przepracowanie emocji, gniewu, złości i buntu. To również opowieść o nieadekwatności komunikacji obrazkowej do wyrażania uczuć, jak również rozważania nad fenomenem fotografii w mediach społecznościowych. Są też i snucie scenariuszy przyszłości, jak i szukanie rozwiązań oraz przyglądanie się złożonej wspólnocie, jaką stanowimy jako społeczeństwo polskie. To wreszcie uniwersalne pytanie o to, kto ma władzę, postawione w tytule wystawy Zygmunta Rydki Do kogo należy kosmos? Oczywiście musieliśmy w tym roku znacząco zmodyfikować formułę festiwalu. Będzie on nie tylko najbardziej innowacyjny, ale przede wszystkim najdłuższy, bo potrwa być może 3, a nawet 4 miesiące. Rozpoczniemy od wydarzeń, które w całości odbędą się online. Do udziału w wykładach, spotkaniach, ale także esejach wizualnych czy nawet podcastach zaprosiliśmy nie tylko znakomitych twórców i twórczynie, ale także pisarzy, filozofów, psychologów, czy wreszcie badaczy wizualności, z którymi zresztą zwiążemy się na nieco dłużej. Rozpoczynamy w tym roku 3-letni projekt badawczy we współpracy m.in. z redakcją Pisma Widok i Łódzkim Laboratorium Narracji Wizualnych. Program wydarzeń będzie się zmieniał, na pewno będziemy reagować na bieżąco na to, co się dzieje. W tej chwili mamy opracowany plan na najbliższy miesiąc. Natomiast szczegóły na pewno trzeba śledzić w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu. Jeżeli chodzi o wystawy, to dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość z nich odbędzie się w tradycyjnej formule w galeriach i muzeach. Nie zabraknie stałego, oczekiwanego punktu programu, czyli sekcji show, w której prezentujemy w tym roku 8 premierowych projektów. Wystawy sekcji show odbędą się również w tradycyjnej formule. W tym roku planujemy także nietypowy, bo również w wersji online przegląd portfolio realizowany wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Łódzkiego Fotofestiwalu. Festiwal oczywiście nie mógłby się odbyć, gdyby nie hojne wsparcie naszych stałych mecenasów, czyli Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którym serdecznie dziękujemy. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim partnerom, instytucjom, muzeum i prywatnym galeriom za tegoroczną współpracę. Ogromne podziękowania składamy na ręce tych wszystkich, którzy tworzyli z nami tegoroczną edycję. Dziękujemy zespołowi, artystom, kuratorom, twórcom, wolontariuszom i wszystkim współpracownikom. Dzięki waszej determinacji, sile i zaangażowaniu stworzyliśmy 18. edycję Miesiąca Fotografii w Krakowie. Już za chwilę zapraszamy na panel inaugurujący program wydarzeń Fotografia w obliczu katastrofy, dokument i bunt. Poprowadzi go dla nas Magdalena Kownacka, a udział wezmą Agnieszka Rajs, Karolina Gębara, Sebastian Cichocki i Witek Orski. Serdecznie zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu Fotografia w obliczu katastrofy, dokument i bunt w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie.
Gośćmi spotkania są Karolina Gębara, absolwentka stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa oraz historii sztuki i fotografii oraz absolwentka pierwszego programu mentorskiego, a od 2 lat członkini Sputnik Photos. W ramach Miesiąca Fotografii Karolina prowadzi warsztaty fotografii partycypacyjnej dla migrantów. Witam również Agnieszkę Rajs, fotografkę, dokumentalistkę, współzałożycielkę międzynarodowego kolektywu Sputnik Photos, która w swoich pracach bada procesy transformacji, funkcjonowanie wzorców kulturowych i mass mediów. Witam również Sebastiana Cichockiego, głównego kuratora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który razem z Jagną Lewandowską przygotował ostatnią wystawę Wiek Półcienia – Sztuka w czasach planetarnej zmiany, poświęconą 5 dekadom globalnej refleksji środowiskowej w sztuce. W ramach tegorocznego Miesiąca Fotografii Sebastian pracuje wspólnie z Jagną Lewandowską nad projektem Znaki na niebie i ziemi. Witam również Witka Orskiego, artystę wizualnego, fotografa, filozofa i teoretyka fotografii, interesującego się społeczną funkcją fotografii i określającego swojego praktykę jako fotografię postkonceptualną. Ja nazywam się Magdalena Kownacka i mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa to spotkanie. Bardzo bym chciała najpierw zapytać Sebastiana o jego wystawę Wiek Półcienia, bo tak jak tytuł naszego spotkania, czyli fotografia w obliczu katastrofy, dokument i bunt, jest to tytuł, który powstał dużo wcześniej niż ta sytuacja, która nas doprowadziła do tego, że spotykamy się online, tak? Czyli kryzys, katastrofa, której gdzieś tam się spodziewamy, która gdzieś miała nadejść i która tak naprawdę oczekiwana jest od co najmniej pół wieku. W jaki sposób kryzys klimatyczny, bo tego głównie dotyczy Twoja wystawa, w jaki sposób zmienił się obraz tego kryzysu od lat, powiedzmy, 60., 50. do teraz? No tak, otworzyłaś bardzo wiele tutaj wątków. Ja właśnie wróciłem z muzeum, zaczęliśmy tę wystawę na nowo instalować. Ona została tak jakby porzucona w pół drogi. Dostaliśmy zakaz zbliżania się do budynku i nastąpiła tam taka bardzo wręcz ezoteryczna sytuacja, jakichś obiektów, które zostały same sobie po prostu w jakiejś dyskusji niedokończonej, w jakimś opuszczonym budynku, który zaczął nam przypominać jakąś gigantyczną halę szpitalną, czy może kostnicę nawet. Więc jakby uruchomiły się wszystkie te lektury dotyczące oczywiście krytyki instytucjonalnej, muzeum jako mauzoleum, jakiegoś grobowca dla sztuki. Ale oczywiście ta wystawa ona nie jest wystawą publicystyczną, nie jest taką wystawą ilustrującą pewne procesy, mimo że takie plany na początku mieliśmy, to znaczy to miała być wystawa w takim duchu interwencyjnym, do którego w muzeum jesteśmy przyzwyczajeni, przygotowując takie projekty jak chociażby Warszawa w budowie, czy program Departamentu Obecności. To są takie projekty, które są bardzo mocno jakby zakotwiczone w aktualnych problemach. A ta wystawa Wiek Półcienia, ona jest wystawą o dziwo historyczno-sztuczną, bardzo historyczno-sztuczną i pokazuje raczej ciągłość pewnej refleksji środowiskowej, ekologicznej w sztuce i takie odkładanie się katastrofy w dziełach sztuki, nie tylko katastrofy, ale też bardzo specyficznych procesów geologicznych, procesów też związanych jakby z samym postrzeganiem rzeczywistości, z gromadzeniem się, aktywizmem, jakimiś brawurowymi ucieczkami ze świata sztuki do świata na przykład rolnictwa czy aktywizmu środowiskowego. Więc nas bardzo interesowały lektury takich teoretyków, historyków sztuki, jak chociażby Nicolas Mircew. Dosyć oczywista lektura, ale to w jaki sposób on opowiada o takiej, można powiedzieć, sedymentacji, jakimś takiej odkładaniu się zmian na świecie w sztuce jest bardzo, bardzo też, myślę, że odświeżający i bardzo, bardzo też inspirujący. Jeżeli zobaczymy, jak na przykład w malarstwie XIX-wiecznym odkładały się zmiany, zapisywały się zmiany związane z rewolucją przemysłową, jak kolor nieba, czy jakieś zjawiska atmosferyczne,
czy nawet widok miasta zaczął się po prostu utrwalać, archiwizować w malarstwie, no to możemy też spojrzeć w ten sam sposób na sztukę ostatnich dekad. I akurat jeżeli chodzi o takie właśnie archiwizowanie obrazów, dokumentowanie zmian, no to sztuka jest dosyć wdzięczna. Ja to oczywiście nie chcę tutaj w ogóle nie chcę używać nawet słowa fotografia, ponieważ jakby ja oczywiście zrobiłem bardzo dużo wystaw fotograficznych, ale jakby w ogóle mnie fotografia nie interesuje jako tradycja czy jako język. Po prostu fotografia się zdarza. Jest jednym z możliwych mediów używanych przez artystów. Jakby jest to dla mnie akurat drugorzędne, dlaczego w danym momencie ktoś sięga akurat po fotografię. Ja myślę, że Poza jednym przypadkiem. Do którego myślę, że odnosimy się i tutaj też w tej niedoszłej, czy może doszłej wystawie w Krakowie jest moment, w którym trzeba fotografię nazwać po imieniu, po prostu wyciągnąć za uszy z szafy. I to jest moment, to jest po prostu przełom lat 60., 70., kiedy fotografia służy jako bardzo sprawne takie pasmo transmisyjne pomiędzy praktykami, których nie da się zmuzealizować, nie da się pokazać w instytucji, a odbiorcą. I myślę, że to jest w ogóle taki paradoksalny moment, w którym, jeszcze wracając do tej naszej wystawy, której temat, czyli właśnie ta nieuchwytność pewnych praktyk i ich transfer, nagle staje się czymś o wiele większym, bo my nie mamy dostępu do tej wystawy, możemy o niej tylko opowiadać, jest tylko jakby pewien przekaz ustny i są tylko te fotografie. Natomiast jakby dziękuję Ci za to, co powiedziałeś, bo pandemia i to, co z tym się wiąże i to, czemu się tak spotykamy i czemu te wszystkie wystawy się odbywają w takich improwizowanych często formach, nas gdzieś tu przywiodło, ale z drugiej strony mam poczucie, że bardzo mocno przysłania rzeczy, o których i sztuka, i my też mówiliśmy, czy zajmowaliśmy się tym wcześniej. I chciałam też Karolinę zapytać, ponieważ Karolina zajmuje się kryzysem migracyjnym, który też jest jednym z tych kryzysów pozaklimatycznym, ustrojowym i ogólnym nadrodzajem kryzysów, jaki ostatnio panuje. W jaki sposób Twoja praktyka zmienia się w sytuacji pandemii? Miałaś prowadzić warsztaty dotyczące gestów i co ta aktualna sytuacja, jak jeden kryzys czy jedna katastrofa gra z drugą? W przypadku tego projektu, który przygotowywałam na miesiąc fotografii, musieliśmy się spotykać. Ja się musiałam spotykać z wieloma osobami i też spotykać ze sobą osoby, które się nie znały, po to, by namówić je do odtwarzania pewnych gestów. Więc w momencie, kiedy wiedzieliśmy już, że być może za kilka dni kraj zostanie zamknięty, różne miejsca również i że zbliża się coś, co napawało nas wszystkich strachem. Te spotkania, mam wrażenie, że były bardzo ryzykowne, więc jakby strach przed drugą osobą i takie fizyczne bycie obok powodowały, że te nasze sesje fotograficzne jakby podwójnie były niekomfortowe. Nie dość, że spotykaliśmy się właśnie nie znając siebie wszyscy, moi bohaterowie, to jeszcze w dodatku była kwestia tego zaufania w dotyku, jakby w byciu tym fizycznym razem, więc ja myślę, że z jednej strony jak najbardziej sytuacja pandemii dotknęła ten projekt w pewnym sensie, przynajmniej jego część i myślę, że jakby w kontekście tego, że ja mówię o spotykaniu ze sobą osób, które mieszkają w Polsce i tych, którzy są migrantami i tym takim ewentualnym lęku pomiędzy nimi, to wydaje mi się, że sytuacja pandemii jakby być może stworzy albo podbije jeszcze bardziej tą kategorię obcego ciała albo innego ciała,
którego się boimy albo którego się lękamy, gdy zastanawiamy się, czy możemy się do niego zbliżyć, więc to tyle jakby w kontekście tego projektu. Natomiast oczywiście jakby praktyki, które ostatnio prowadziłam i warsztaty partycypacyjne, które przeprowadziłam w zeszłym roku i które planowałam również na ten rok, no wszystko jest oczywiście w pewnym sensie zawieszone, ale jeśli chodzi o uczestniczki i uczestników moich warsztatów z poprzedniego roku, to jakby w tym momencie te osoby są w jakimś takim kręgu zainteresowania i troski. Po prostu rozmawiając ze sobą na co dzień, czy to w Messengerze, czy przez telefon, jakby kontynuujemy pewną znajomość, która wyniknęła właśnie z projektu fotograficznego. I jakby te osoby są, ja mówię o migrantach, o migrantkach, o uchodźczyniach, te osoby są dosyć dotkliwie jakby doświadczone przez to, co dzieje się teraz. I myślę sobie czasami, że to, co wypracowaliśmy wcześniej, te jakieś takie znajomości, przyjaźnie i zaufanie, no teraz po prostu jakby jest kontynuowane, ale w takiej sferze bardziej, no nie wiem, towarzyskiej i przyjacielskiej, kiedy się właśnie pytamy, co u nas słychać, jak sobie radzimy i czy potrzebujemy pomocy. No, w każdym razie zastanawiam się właśnie nad tą kwestią fizyczności i ciała, bo była ona mi potrzebna do tego, żeby zrealizować projekt na miesiąc fotografii. Już wiemy po tych 2 miesiącach, że nie jest konieczna fizyczna obecność jakby w instytucji czy w galerii, żeby coś zobaczyć. Oczywiście pozostaje pytanie, czy chcemy tak to oglądać i jaka jest jakość tego odbioru. Więc no, to jest taki paradoks, że jakby czuję, że jakby aby wykonać pracę, potrzebowałam relacji międzyludzkich bardzo mocno. Teraz mogę ją zaprezentować i pokazać, ale jakby właśnie bez tej fizycznej obecności, bez żadnego kontaktu z tym obrazem. Nie wiem, jak to będzie odebrane i nie wiem, czy to jakby nie odbiera czegoś temu projektowi i tym relacjom, które zostały wcześniej nawiązane. Ja myślę, że z ciałem też się wiąże inny fajny wątek, dlatego że ciało jest nam bardzo potrzebne do doświadczenia sztuki, też przez medium wystawy. Medium wystawy de facto zbudowane jest na tym, że się przemieszczamy w jakiejś przestrzeni i doświadczamy rzeczy. Mam poczucie, że sprowadzenie sztuki do oglądania jej na ekranie coś jej bardzo mocno odbiera. Ciekawa jestem, bo na pewno też zastanawialiście się wielokrotnie nad tym, chociażby z powodu tego, że całe środowisko znienacka musiało wymyślić w 2 tygodnie, albo mogło wymyślić w 2 tygodnie projekty Kultura w sieci. I będziemy teraz jakby zalani falą produkcji, która będzie wynikiem tego grantu. Zastanawiam się, Witek, z kolei, czym to jest dla ciebie, bo twoje wystawy bardzo mocno pracują z przestrzenią. To nie jest fotografia, którą się ogląda jako płaski obraz. Jak ty sobie wyobrażasz w ogóle funkcjonowanie swoje jako artysty jakby w takim środowisku bez wystaw, bez instytucji, bez przestrzeni? Znaczy, ja nie ukrywam, że no to dla mnie to jest koszmar, to znaczy, ale po prostu znaczy wydaje mi się, może zacznę od takich bardziej czegoś, co ma jakąś szczyptę nadziei. Znaczy, to już taką dolinę tutaj eksplorujemy, że więc tak sobie myślę o tym, że bo nawet mi, który jakoś to tam wiedziałem, bo faktycznie jak mówisz, dla mnie jakby jak już mielibyśmy segregować jakoś media, no to dla mnie jakby medium wystawy jest tym, w czym ja się wyrażam bardziej niż jakiś tam sposób generowania obrazu. Natomiast ciekawe jest chyba to, i to jest
jakaś tam właśnie ta nuta nadziei, która tu się przewija, że ten brak, w którym wszyscy się znaleźliśmy, uświadamia nam i pozwala, może lepiej nazwać to, co jakby to właśnie ta sytuacja wystawy, spotkania w przestrzeni, jakby obcowania ciałem z dziełem i też możliwość czegoś, czego na razie te doświadczenia internetowe ze sztuką na przykład kompletnie chyba nie są w stanie dawać, przynajmniej mi się nie zdarzyło na takie trafić, czyli takiej czegoś, co daje jakby obecność w przestrzeni ekspozycji, czyli taka możliwość samodzielnej, autonomicznej dystrybucji uwagi. To znaczy, że możemy jakby poświęcić więcej czasu i uwagi jakby dziełu, które nas, że jakby wystawa stwarza warunki takie no bardzo demokratyczne dla ludzi, którzy ją odwiedzają, że mogą sami decydować o tym, jakby na co patrzą, do czego przykładają większą uwagę, większy zasób uwagi, więc w pewnym sensie jest też taką przestrzenią wolności, której ja na przykład w internecie aż tak nie widzę. I to jest w ogóle problem pewien, no to jest też pewnie na dłuższą dyskusję, ale my się tak mam wrażenie, że się też z powodu właśnie tego modelu jakby wsparcia dla świata sztuki, świata kultury w postaci jakby oczekiwania od nas większej produkcji, a nie po prostu wsparcia nas w trudnej sytuacji, więc ta nadprodukcja, która będzie efektem, internetowa nadprodukcja tych wnioskowanych projektów cyfrowych, no jakby mam wrażenie, że to wszystko się odbywa bez poddania refleksji jakby tego wielkiego medium, w które my tutaj wskakujemy. To znaczy, i to jest taka rzecz, która niedawno Wojciech Orliński wydał książkę poświęconą takiej postaci jak Paul Baran. To jest inżynier polskiego pochodzenia, który w Stanach no właśnie wymyślił internet. To znaczy on od razu przestrzegał przed rzeczami, do których przy pełnym wypuszczeniu spod kontroli to medium może doprowadzić, jakby ten sposób komunikacji. Jednocześnie, co ciekawe, w latach 60. już przewidział wideokonferencję. Natomiast pozdrawiamy. Natomiast tak, od razu on zwraca uwagę na przykład na taki problem, który może się narodzić, no i na naszych oczach się narodził. Po prostu jakby kwestia taka, że internet nie jest transparentną przestrzenią. To nie jest przejrzyste, transparentne coś. Prawda jest taka, że większość na przykład przestrzeni, w których my operujemy obrazami w internecie, w gruncie rzeczy to są narzędzia marketingowe, tak? To znaczy to są należące do Facebook Incorporated, serwisy społecznościowe jak Instagram i tak dalej, które to nie są neutralne media. To znaczy, i to jest mega ciekawe, że w tym całym szale i skoku w tą głęboką wodę internetową, do której jesteśmy no teraz zapraszani też właśnie przez Ministerstwo Kultury, ale też no w ogóle po prostu przez tą sytuację jesteśmy do tego zmuszeni. To jest taka woda, w której my nie mamy pojęcia, co jest. To znaczy my tam skaczemy na główkę, a jak typowy po prostu wczasowicz polski nad jeziorem, nie wiemy kompletnie, co tam na końcu mola się kryje i lecimy tam na główkę. No. A ja mam wrażenie, i to możemy, jeśli będzie na to chwila, znaczy dla mnie to jest ciekawy na przykład przedmiot refleksji teraz, jakby jak ten środek komunikacji kształtuje treść tego komunikatu, żeby sparafrazować McLuhana. Ja myślę, że za chwilę do tego wrócimy, bo to jest szalenie ciekawe. Natomiast mnie interesuje jeszcze w kwestii zmiany, bo z jednej strony pandemia przykryła bardzo dużo już istniejących kryzysów, tak jak te, o których już wspomnieliśmy jedynie, ale z drugiej strony uwypukliła takie rzeczy, które były zawsze, czy były przez jakiś czas i które po prostu nie poświęciliśmy jej uwagi i mam poczucie, że to, o czym mówimy przy kulturze w sieci, wynika po prostu z tego, że my jako środowisko też nigdy nie byliśmy w stanie się zmobilizować na przykład do tego, żeby wpływać na zmianę pewnych przepisów czy praw, tak? A przymus konkursu wynika po prostu z prawodawstwa polskiego i de facto stypendia na przykład socjalne są niemożliwe w innym systemie niż na przykład MOPS-ów, tak? To jest coś, nad czym można by się ewentualnie zastanowić, ale mnie na przykład bardzo też zastanawia kwestia podróżowania, tak? I tego, jak bardzo uzależnieni byliśmy od podróżowania, przemieszczania się, uczestniczenia w przeróżnych wydarzeniach, jak biennale czy triennale i tego, że to jakby niemożność podróżowania też bardzo mocno wpłynie na to, czym ten świat sztuki
się stanie. Z drugiej strony, czym będzie jakby praca fotografa, praca, nie wiem, z reportażem, z dokumentem w momencie, kiedy przestaniemy pracować z tymi egzotycznymi obrazami z innych krajów, tak? My, Agnieszko, chwilę rozmawiałyśmy o czymś takim, przygotowując się do tego spotkania i jestem, nie ukrywam, bardzo ciekawa tego twojego spojrzenia na przykład na pracę Sputnika, czy na pracę osób, które do tej pory bardzo mocno badały, czy eksplorowały właśnie przestrzenie tych innych światów, tak? Innego spojrzenia. Jak pracować w tym momencie? Nie wiem za bardzo, jak to będzie. Myślę, że jakaś precyzyjna odpowiedź nie jest możliwa. Znaczy tak, Sputnik tutaj od razu się zastrzegę, już od pewnego czasu trochę mniej podróżuje i jakoś bardziej się zwrócił w kierunku Polski, odkąd no, u nas zaczęło być bardzo, bardzo intensywnie. Ja się zastanawiam właśnie zastanawiam się w ogóle nad funkcjonowaniem świata fotograficznego i też pewnego rodzaju hierarchii tego, nad czym się zarabia pieniądze, no bo to też, prawda, wiadomo, że z czegoś trzeba żyć i na ogół jakoś jest tak faktycznie, że ci najbardziej rozpoznawalni fotografowie dużo jeżdżą, dużo podróżują i zdobywają rozgłos dzięki materiałom, które są realizowane gdzieś tam na końcu świata, czy w sytuacji konfliktu, czy w sytuacji kryzysu humanitarnego. I mam wrażenie, że teraz że widzimy jakieś takie przesunięcie, że wśród tych obrazów, które cały czas nas zalewają i cały czas jesteśmy, i cały czas w zasadzie tak jak byliśmy zalewani takimi, nie chcę powiedzieć nic nieznaczącymi, bo one znaczą bardzo wiele, ale byliśmy zalewani obrazami, które no, przedstawiały mnóstwo tragedii, mnóstwo ludzkiego nieszczęścia w różnych zakątkach świata. Tak teraz jesteśmy zalewani obrazami z sąsiedztwa, prawda, z zachodu, z tych miejsc, w których nie spodziewalibyśmy się obrazu tragedii, kryzysu humanitarnego i nieszczęścia. I ciekawą rzeczą jest, no i to jest w ogóle dla mnie bardzo interesujący zwrot, prawda, że jakby odwróciliśmy się od tego, co się dzieje w Syrii, co się dzieje w Turcji, co się dzieje na obrzeżach Unii Europejskiej. Zaczęliśmy patrzeć na szpitale we Włoszech czy na cmentarze w Nowym Jorku, co prawda dosyć rzadko, ponieważ te widoki, te obrazy nie są chętnie udostępniane. I okazało się, że to też mogą być te miejsca, znaczy po pierwsze, na które warto patrzeć, do których warto się zbliżyć i że tam się znajdują, i że tam też znajdujemy no właśnie obrazy kryzysu i że to nie jest kryzys, który dotyczy tego świata, nie wiem, Afryki właśnie, czy niektórych krajów azjatyckich, tylko że to dotknęło także ten bliski, zachodnioeuropejski świat. I oczywiście to jest, no to są też takie refleksje na dużo dłuższą pewnie rozmowę i dyskusję i też no, jest tutaj kwestia publikowania wizerunku i czy ten zachodni chory w szpitalu to też jest ten inny, którego tak chętnie pokazujemy na takich tragicznych, dramatycznych fotografiach z obozów dla uchodźców gdzieś, na przykład właśnie w Turcji, w Grecji, czy równie chętnie pokazujemy tego chorego, umierającego, czy nieżywą osobę na zachodzie, ale ten problem jest. Myślę, że on też się tam jakoś doczeka dyskusji i omówień. A Sebastian, czym jest z takiego instytucjonalnego punktu widzenia brak podróży? Jak może muzeum funkcjonować bez researchów, bez zapraszania artystów, bez uczestniczenia właśnie w biennale, w triennale? Czy myślisz, że taka zmiana skali na lokalną może być czymś pozytywnym? Zdecydowanie będzie czymś negatywnym, ale oczywiście chodzi o jakby przemyślenie też całego jakby software'u, którego używamy jako instytucja, że oczywiście ten świat sztuki jest jednym z kapitalistycznych szkodników, to nie ma żadnych wątpliwości, zwłaszcza sprzężony z rynkiem sztuki, ale
Z drugiej strony ja też przestrzegam swoje koleżanki i kolegów przed okopywaniem się na jakichś po prostu etnonacjonalistycznych stanowiskach i po prostu skoncentrowaniu się tylko i wyłącznie na własnym środowisku, wspieraniu własnych po prostu polskich artystów, którzy tworzą polską sztukę dla Polaków i Polek. Myślę, że po prostu ta katastrofa, którą sobie ściągnęliśmy na głowę i której ta obecna pandemia jest jakimś tam małą manifestacją, jedną z wielu manifestacji po prostu krzywdy, jaką wyrządziliśmy tej planecie i rozregulowania systemów, za które jesteśmy winni, to takie pomysły, że my będziemy teraz po prostu ograniczać swoją działalność do czegoś, co jest jakby sztucznie nazwane jakimś krajem Polska, jest jakimś totalnym absurdem. Znaczy, że jakby jesteśmy Nawet tak nie myślałam o mocno skali narodu, sprzężeni. co bardziej właśnie takiej, wiesz, takich możliwości spotkań, tak? Tak. Jednak... Ja uważam, że powinniśmy bardzo zadbać o to, żeby mieć w dalszym ciągu dobre relacje z aktywistkami z Rożawy, żeby pojawić się raz na kilka lat w Dace, żeby podtrzymywać relacje ze Skopje i tak dalej. Chodzi o to, żeby przemyśleć, jak to robić, bo w momencie, w którym ten świat, to może też już się skończyło jakiś czas temu, ale był taki moment, kiedy rzeczywiście wszyscy latali na jeden dzień na jakąś konferencję, następnego dnia byli gdzieś zupełnie na innym kontynencie, zupełnie z nie wiadomo jakiego powodu i jakie były rezultaty tak naprawdę tego ciągłego przemieszczania się. To jednocześnie no, ja bardzo cenię sobie jakby bezpośredni kontakt z jakimś środowiskiem, z jakąś grupą, którą się buduje relacje, z którą się pozostaje w takim dialogu, w wymianie przez wiele lat czy dekad. I żeby tak się działo, żeby to miało sens, żeby nasze spotkania miały sens, żeby nasze gromadzenie miało sens, to ono musi po prostu zwolnić. Czyli musimy sobie pozwolić na to, żeby w instytucji, pracując nad jakimś konkretnym researchem, żebyśmy mogli na przykład spędzić pół roku w jakimś miejscu, żebyśmy, zwłaszcza teraz, dopisali sobie do tego harmonogramu na przykład 2-tygodniową kwarantannę, którą zostaniemy wpakowani na przykład lecąc do Korei Południowej i tak dalej. Czyli to jest taki moment, kiedy trzeba po prostu usiąść z zeszytem i skreślić niepotrzebne po prostu rzeczy, które robimy, skoncentrować się tylko na tych najważniejszych. I oczywiście w takim systemie, w jakim my działamy, w bardzo konkurencyjnym systemie świata sztuki współczesnej, właśnie to też mój postulat, żeby jak najszybciej uratować sztukę od sztuki współczesnej, to my po prostu nie jesteśmy w stanie się jakby skupić na rzeczach, nie jesteśmy w stanie ich ewaluować, zweryfikować, nie jesteśmy w stanie wejść w taką długofalową relację. Znaczy, no po prostu nie jesteśmy w stanie być monogamiczni, pozostać w długim związku z jakimś tematem na przykład. Że to jest ten system jakby tego takiego płodozmianu, zwrotów kolejnych, a to performatywnych, a to kinematograficznych, a to jakiegoś impulsu archiwalnego, to sprawia, że jakby żyjemy to jakby skokami, takimi impulsami i to jest jakby najważniejsze. Wydaje mi się, że ten świat tego sztuki jako kleju łączącego jakby różne obszary, różne dyscypliny i tak dalej można zachować, tylko trzeba to robić inaczej. Trzeba na przykład pozwolić sobie na przykład na to, że przez tydzień będziemy gdzieś docierać pociągiem, że na miejscu musimy, nie wiem, zdobyć na przykład jakąś dodatkową pracę, bo musimy się tam utrzymać. Też to jest taki ciekawy moment też dla instytucji, z którymi my jesteśmy w takiej bliskiej relacji, chociażby na takiej koalicji europejskich muzeów internacjonale, gdzie powoli przychodzą nam do głowy takie pomysły, jak na przykład wymiana pracowników na jakieś kilka miesięcy, żebyśmy się po prostu zamienili biurami. Ktoś będzie pracować w Lublanie, ktoś będzie pracować w Madrycie, w jakimś na przykład departamencie, który jest mu bliski. I myślę, że to miałoby naprawdę jakieś takie długofalowe efekty. Brzmi to wspaniale. Z drugiej strony pokazuje też trochę
trochę to, do czego jakby zmierzam, czyli tą taką decentralizację opowieści, tak? Bo chciałam Was zapytać o to, w jaki sposób ta aktualna katastrofa tu i teraz wygląda w Waszych bańkach informacyjnych, to znaczy, jakie obrazy ona u Was przyjmuje, bo podejrzewam, że one są też bardzo inne. Moja na przykład jest bardzo wykresowo-statystyczna, jest bardzo abstrakcyjna, właśnie w dużej mierze pozbawiona obrazów i tak naprawdę gdzieś nudna. Jak ona wygląda u Was? Sebastian, już wspomniałeś o pustym muzeum, które już samo w sobie jest jakimś rodzajem obrazu, który sobie można wyobrazić. A jak to jest na przykład u Ciebie, Agnieszka? No, moja bańka jest pełna pustych ulic i pustych budynków, pustego wszystkiego. Tam, gdzie spodziewamy się ludzi, spodziewamy się życia, spodziewamy się jakichś wydarzeń, to jest pustka. I to jest ciekawe oczywiście, no bo to jest takie zderzenie tego, czego się właśnie spodziewamy, a co jest i co widzimy. Jest też trochę wyczerpujące ze względu na to, że tego się spodziewamy, to widzimy i potem to się namnaża i te obrazy tak krążą, nie można się od tego uwolnić, ale też nikt nie wymyśla czegoś innego, tylko tak no, krążymy właśnie podążamy tą samą ścieżką i tych obrazów robi się coraz więcej. Są też obrazy ciasnych mieszkań, domów, tych właśnie za długich włosów, oczekiwania na fryzjera. No i jeszcze jest jeden obraz, ja w ogóle zamierzałam zrobić z tego jakąś taką kolekcję, rodzaj jakiegoś zbioru. To są książki w tłach różnych mówców. Te później z książkami, to jest wspaniałe, to jest naprawdę. I zastanawiałam się na inne, znaczy też jest to w ogóle wiadomość optymistyczna, prawda, że po pierwsze mamy te książki w domach, to jest super, te wszystkie informacje o tym, że w Polsce nie ma czytelnictwa, nagle się okazują nieprawdziwe. Nie wiem, jaki wycinek społeczeństwa się pokazuje na tle tych książek, ale w każdym razie tendencja jest taka, że jednak właśnie super, okej. Ja tu też mam, proszę bardzo, parę. Ja nie mam żadnej przy sobie. Tak. I że jednak wypada właśnie pokazywać się na tle książek, więc to jest, znaczy to oczywiście mówię to też w kategoriach żartu, ale to naprawdę zwróciło moją uwagę. To była ta zmiana, że studio telewizyjne, czy tam studio, nie wiem, jakieś studio zamieniło się na ten pokój, ale ma to być pokój z książkami. A Karolina, jak wygląda Twój obraz? U mnie przeważają zrzutki, akcje charytatywne, prośby o pomoc i to na bardzo, bardzo różnych polach. Ja już wcześniej trochę w takiej bańce tkwiłam. Działam w różnych organizacjach prozwierzęcych, więc na przykład wszystkie te organizacje w tym momencie wystosowują bardzo dramatyczne i ostatnio postanowiłam, że zwiększę ilość moich comiesięcznych darowizn, ale każdy dostanie mniej, ponieważ nie mam serca, które dostaję więc wydaje mi się, że to bardzo, bardzo się nasiliło i oczywiście też jest wiele, wiele innych zbiórek. Najbardziej chyba mnie poruszają takie apele, które w zasadzie ostatnio ich nie widziałam, ale na samym początku tej całej sytuacji widziałam kilka takich dosyć smutnie brzmiących apeli na grupach, które powstały, aby sobie wzajemnie pomagać w różnych miastach. Pamiętam jeden, który bardzo, bardzo mnie dotknął. To była prośba od samotnej młodej matki, która straciła pracę i nie miała na kolejny miesiąc czynszu w wynajmowanym mieszkaniu. Oczywiście dostała wsparcie od setek ludzi i było to niesamowite i budujące i tak dalej, ale pomyślałam sobie, że to jest naprawdę taki przejaw
no, ogromnej desperacji i jak wiemy, te sytuacje się gdzieś później namnożyły, że rzeczywiście ludzie z dnia na dzień po prostu potracili możliwość zarabiania, utrzymywania się, kupowania żywności i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że po prostu wszyscy teraz zbieramy albo wpłacamy i oczywiście jest to z jednej strony ogromnie frustrujące, ponieważ zastanawiam się, jakby w ogóle nasze społeczeństwo czy kraj funkcjonował bez tych wielkich zrzutek, bez namawiania siebie nawzajem do tego, aby sobie pomagać. No i jakby napawa mnie to taką refleksją, że na tej sytuacji naprawdę najbardziej cierpią ci, którzy i tak już byli słabi. Ci, którzy i tak już byli gdzieś na krawędzi, ja nie mówię tylko o jakichś takich, nie wiem, prekarnych warunkach pracy, ale o tym, że jakby brak stabilności i brak jakiejkolwiek opieki czy zainteresowania był taką zupełną codziennością tych osób, czy też organizacji, czy różnych NGO-sów. I to jest coś, co mnie otacza. I pamiętam, jak w pierwszych dniach lockdownu i pandemii przeczytałam taki rodzaj takiej wizji autorstwa pewnej transseterki ze Stanów Zjednoczonych, która dosyć taki optymistyczny dosyć horyzont zarysowała, że właściwie wskutek tego, co się teraz dzieje, wszystko będzie kiedyś lepsze i piękniejsze, zwolnimy, przestaniemy kupować, będziemy cieszyć się drobnymi rzeczami, ale to i tak miałam wrażenie, odnosi się tylko i wyłącznie do tych, którzy i tak już w tym momencie jakieś przywileje posiadają i po prostu no, odnosząc się do tej bańki, to mam takie wrażenie, że właśnie ci, którzy już średnio sobie z tą rzeczywistością radzili wcześniej, po prostu jakby spadli w jakąś przepaść i no tak. A Witek, twoja bańka jest bardziej fotogeniczna? Nie, może. Znaczy, no myślę, że od 2 dni to wszystkie nasze bańki zostały zasnute przez ostre cienie mgły, które są jakimś... Znaczy, one oczywiście są mega śmieszne i wiadomo, ale są objawem trochę tego, o czym mówiła Karolina, czyli takiej crowdfundyzacji usług publicznych, co jest w ogóle ogromnym problemem, który teraz widzimy, jakby mamy to przed nosem. To znaczy, że obowiązki państwa i służb publicznych są zastępowane po prostu zbiórkami. Niedługo będziemy sobie po prostu na wszystko zbierać, więc w zasadzie i to jest zastąpienie w ogóle rozmowy o poważnych rozwiązaniach politycznych, o podatkach, o jakby odchodzeniu od tego zderegulowanego modelu neoliberalnego właśnie przez jeszcze większą deregulację i takie zbiórki towarzyskie, że sobie chciałbym sobie wyleczyć nogę, zrzućcie się proszę. Tak, zamiast jakiejś inwestycji w służbę zdrowia, więc to też widzę, jakby to też jest w tej bańce widoczne. No ta bańka moja jakby, no to znowu postaram się jakoś coś może pozytywnego zauważyć. Renesans czarnego humoru, to znaczy widzę, że naprawdę są jakby jakość memów i jakość w ogóle i też jakby sposób odreagowywania tej sytuacji skrajnej niepewności, bo to wydaje mi się najbardziej przytłaczające dla ludzi w obecnej chwili. Na różne sposoby i w drastyczny sposób inna jest ta niepewność pań, które muszą pracować za kasą w Biedronce i dostawców z DHL-a i Amazona, którzy nie mają przerw w pracy, jest drastycznie inna od naszych sweet foci z lockdownu, ale dalej jakby wydaje mi się, że na wszystkich tych poziomach dają sobie znać właśnie odreagowywanie humorem tej trudnej sytuacji. A ja uważam, że to jest super zdrowy objaw i myślę, że to jest też taka fajna reakcja.
A druga rzecz, którą też obserwuję, czy trzecia, czwarta, nie wiem, wszystko jedno, to jest jakieś takie wzmożenie trochę świadomości politycznej. To znaczy, no ten kryzys, tak jak sobie to wcześniej mówiliśmy, on ma taką specyfikę, tak mi się wydaje, znaczy ten pandemiczny nasz kryzys, że on na ostrzu noża postawił sporo kwestii związanych właśnie zarówno z systemem ekonomicznym, w którym funkcjonujemy, jak i problemami politycznymi, które nas przytłaczają. I wydaje mi się, że no przynajmniej w mojej bańce bardzo dużo głosów jakby jest takich, i to z miejsc, z których się tego nie spodziewałem, od osób, które wydawały mi się pozornie jakieś apolityczne czy coś, jakby, że to są rzeczy, które nazywają po imieniu, że one się stają istotne, że nagle jak ktoś widzi sytuację taką, że przedsiębiorcy, którzy przez lata mówili, żeby państwo nie wtrącało się w ich interesy, jakby zwracają się, organizują strajki, ponieważ pomoc udzielana im przez państwo jest za mała, no to znaczy, że dzieje się coś dziwnego. To znaczy, że zostały pokazane pewne absurdy, które były skryte pod skórą jakby w systemie, w którym funkcjonowaliśmy. I wydaje mi się, że to jest, jakby to też wypływa w tej bańce i w tym obrazie, który widzę. A ostatnia rzecz, która też jest w tej bańce jakby widoczna, bo może specyficzna jest ta moja bańka jakby związana z po prostu środowiskiem artystów wizualnych, artystek wizualnych, że w pierwszym odruchu było widać i w niektórych miejscach jakby, ale wydaje mi się, że to przygasa i dobrze. Zobaczymy, co będzie, jak te wnioski, o których mówiłaś, zaczną być realizowane na tą kulturę w sieci. Natomiast w pierwszym odruchu miałem wrażenie takiej po prostu panicznego rzutu na współzawodnictwo w widzialności internetowej, jakby kosztem jakości, refleksji i tak dalej, tylko takiego po prostu produkcji, żeby zaznaczyć, że się jest, się działa i się nie znika, co ma swoje wady i zalety. Znaczy, no moim zdaniem raczej ma więcej po prostu jakichś kłopotliwych właściwości. I wydaje mi się, że to też się uspokoiło trochę. Więc jakby jeżeli pytasz o tą stronę wizualną mojej bańki, no to jakby przestały już tam po prostu dominować jakby zdjęcia takiego artystycznego workoholizmu, takiego, wiesz, to jest moja pracownia i teraz wreszcie mam czas, żeby zrobić 70 obrazów na godzinę i patrzcie, robię, tylko tak jakieś nastąpiło jednak chyba trzeźwienie z tym, co jest dobre. No, to takie pozytywne może. A Sebastian, tak z perspektywy kuratora, przepraszam cię za to, że cię tak podchodzę z tej strony, ale ciekawa jestem bardzo też twojej refleksji na temat tej takiej obecności też obrazu w naszej takiej prywatnej przestrzeni. Myślę, że głównie mediów społecznościowych. No, nie wiem, jak bardzo korzystacie z tak zwanych mass mediów, ale gdzieś mam poczucie, że one mocno straciły na ważności, jeżeli chodzi o ten taki główny przekaz. Trudno mi się wypowiedzieć na temat, wiesz, jakby tak zwanych starych mediów, bo nie mam ani telewizora, ani też mój radioodbiornik został za karę zniesiony do piwnicy po tym, co się stało z drugim programem Radia Polskiego. I no jakby jestem też dosyć mocno uzależniony od mediów społecznościowych, więc jakby jestem tam i jakby czytam to wszystko, wchłaniam. I ogólnie moja refleksja jest taka, że ten czas, który jakby spadł na nasze głowy, dodatkowy, nie jest jakimś takim czasem nam podarowany. Znaczy on jest oczywiście, to jest jakaś taka, jest jakiś taki prezent, który dostaliśmy, ale to jest prezent niskiej jakości, wyjątkowo mizernej. Nie czuję też jakoś specjalnie, żeby ten czas nas jakoś rozwijał, raczej zwija. Też to, o czym wspominał Witek, tego takiego wzmożenia produkcji, no to jakby tak desperackie były te próby takiego zasygnalizowania, że jeszcze żyję, jestem co prawda w tym pomieszczeniu, już naprawdę nie wiem, co z tym pomieszczeniem zrobić, pod jakim kątem się sfotografować. I to rzeczywiście jakby uwypukliło tą taką mizerię, jakby tą beznadzieję sytuacji, w której się znaleźliśmy, że dostaliśmy tak bardzo dużo czasu, ale nie jesteśmy w stanie go jakby wykorzystać, bo on jest kiepski po prostu. My jesteśmy spragnieni jakichś zupełnie innych analogowych rozrywek, chcemy chodzić na imprezy, chcemy tańczyć, chcemy robić wiele różnych rzeczy, tarzać się po mchu, jakby to wszystko nam zostało zabrane. I jak już miałbym opisać tą taką moją bańkę wizualną, w której się znalazłem, no to ona jest wypełniona właśnie
niskiej jakości produktami wizualnymi, które są raportami z tego stanu odosobnienia, stanu kwarantanny, ale z drugiej strony też pojawia się jakieś takie ciekawe przetasowanie, że rzeczy, które wcześniej wydawały się być mniej interesujące, nagle stają się bardziej interesujące, jakieś, nie wiem, na przykład stare dzieła sztuki nagle wydają się być zupełnie kluczowe. Przywołam przykład festiwalu filmowego w Oberhausen, które jakby w tym roku ten festiwal jest poświęcony jednej pracy z mojego okna Józefa Robakowskiego. I to jest jakby cały program tego festiwalu jest zbudowany jako wielki hołd dla tego jednego z największych dzieł sztuki XX wieku. Że to było właśnie to. Artysta, który spogląda przez swoje okno i dokumentuje, jak zmienia się świat. I on jest wypełniony tymi zupełnie, wydawałoby się, nieciekawymi obserwacjami, ale one składają się właśnie na ten jeden z tych największych, najbardziej fundamentalnych portretów człowieka, artysty w XX wieku. I to jest dosyć niesamowite, jak różni artyści też oddają hołd Robakowskiemu teraz z tych różnych swoich miejsc odosobnienia. Trafiają gdzieś do jakichś XVI-wiecznych kamienic we Włoszech, gdzie będąc na jakiejś rezydencji nagle utknęli tam od 2 miesięcy i filmują coś tam przez okno. I to jest też ciekawe, że nagle wiele z takich nudnych, mozolnych praktyk skoncentrowanych na jakimś właśnie takim powtarzaniu, jakichś takich drobnych czynnościach, ale też praktyki, które są oparte na jakichś protokołach, instrukcjach, manualach, nagle też nabrały znaczenia, że w ogóle inaczej się patrzy w ogóle na całe dziedzictwo sztuki konceptualnej teraz. Że rzeczy, jak nie wiem, czyta się teraz nawet Lawrence'a Weinera na przykład, że rzeczy mogą zostać wykonane, ale nie muszą być wykonane, że jakby to jest niesamowite, że sztuka stała się czymś w rodzaju przepisu kulinarnego, co można jakby przyrządzić, jakby zmaterializować po swojemu, często w nieudolny sposób. I może właśnie w tej nieudolności jest też jakaś taka cała magia, cały ten czar takiej tradycji, do której wielu z nas się teraz odnosi. Ja też a propos, parę wątków mnie sprowadza do kolejnego pytania i tarzanie się we mchu i to odwołanie do lat 60. i 70. Bo nie ukrywam, absolutnie jestem fanką, Agnieszko, Twoich ostatnich badań dotyczących rekonstrukcji i obrazu wojny i tego, że zajmujesz się właśnie rekonstruowaniem sytuacji wojennych, w tym dokumentujesz jakby pola bitwy i tą taką sytuację, kiedy opowiadamy o czymś z drugiej ręki, kiedy tak naprawdę naszym źródłem wiedzy, naszą bazą są teksty kultury gdzieś, czy pewne wyobrażenia, czy pewne klisze. I tak sobie myślę, że to też jest ciekawe doświadczenie w kontekście tej naszej katastrofy i tej naszej sytuacji aktualnej, bo też mam poczucie, że bardzo ją oglądamy z drugiej ręki, że tak naprawdę w gruncie rzeczy mało w niej uczestniczymy, jakby nie dotyczy ona nas tak bezpośrednio. Jestem ciekawa, czy ta praca nad rekonstrukcjami gdzieś otwiera ci jakiś taki specyficzny sposób patrzenia na tą sytuację tu i teraz? Znaczy, ta sytuacja, ta praca nad rekonstrukcjami to była praca nad bardzo specyficznym zjawiskiem, które też zostało zamknięte, bo rekonstruktorzy siedzą w domu, rekonstrukcje zostały odwołane, natomiast dotyczą ich te zjawiska, o których mówiliście. Ta obecność, nadprodukcja też trochę właśnie w mediach społecznościowych, bo cały czas tam są te wrzutki właśnie tych kostiumów, to się nazywa sylwetki i to cały czas istnieje. No ale oczywiście myślę, że nie o to pewnie pytasz, jak wygląda sytuacja rekonstruktorów teraz. Znaczy, jest to w ogóle ciekawe właśnie w jaki sposób będziemy też tę całą nieszczęsną sytuację pamiętać, albo jak ona się może utrwali, bo jaki się utrwali jej obraz i jaki będzie ten kostium. No i znaczy, to jest w ogóle rzecz naprawdę super oczywista, że taki zamaskowany człowiek z jakimś hełmem na głowie, albo z goglami, albo
fotografie lekarzy z obciśniętymi śladami po tych różnych urządzeniach, które trzeba nosić na głowie, na twarzy, żeby się odizolować od drugiego człowieka, od chorego. No to będzie właśnie ta pamiątka i to będzie ten kostium, który jakoś zostanie. Ja przyznam się, że próbowałam w ogóle właśnie być może rzeczywiście idąc tropem tych rekonstruowania i przebierania się i odgrywania różnych ról, próbowałam w tym jakoś uczestniczyć i też idąc właśnie, nie wiem, próbując wykorzystać ten czas, o czym mówił Sebastian i coś wyprodukować koniecznie, ale i tam nawet właśnie zaopatrzyłam się w rozmaite materiały, takie izolacyjne właśnie, które miały mi w tym pomóc, ale muszę powiedzieć, że jednak poległam i nie wiem, czy to zostanie wykonane. Nie wiem w ogóle, czy to ma sens, czy raczej no właśnie taka obserwacja i jednak ta izolacja, czy ona nie ma większego, znaczy ja w ogóle nie wiem, czy tutaj można mówić o znaczeniu czegoś, prawda, i jakimś wartościowaniu tego, czy obserwujemy, czy produkujemy, czy używamy tych akcesoriów. Oczywiście tutaj też są jakieś takie drobne, zabawne obserwacje tego, co się dzieje na ulicach, jak po prostu ludzie, nasi bliźni, obywatele noszą te maseczki, prawda, troszkę niżej nosa, tu żeby było łatwiej oddychać, tu całkiem na brodzie, więc to też jest to jakiś taki obraz, taki w sumie taki bardzo swojski, trochę żartobliwy, który też można by potraktować jako używanie tego kostiumu i coś z tym zrobić, jeżeli ktoś by chciał. Ja mam takie poczucie trochę bezradności wobec tego, co się dzieje i też i trochę takiego bezsensu tych wszystkich działań, które można podjąć i w zasadzie to trzeba by było podjąć właśnie, żeby być produktywnym, żeby wykorzystać ten czas, żeby przejść na jakiś inny stopień, ale właśnie tak mi się wydaje, że to jednak, że nie wiem, nie wiem, czy jest sens w ogóle takich działań i produkowania kolejnych obrazów, kolejnych fotografii, które miałyby to jakoś dokumentować i tak się skupiam raczej na obserwacji tego wszystkiego. Ale na obserwacji systemu, czy na obserwacji indywidualnych historii? Bo to jest w sumie ciekawe, z jakiego punktu widzenia patrzymy. Co nas tak, jedno i drugie oczywiście jest ze sobą powiązane, bo my wszyscy, którzy musimy nosić te maseczki, prawda, to też jest jakieś takie opresyjne, prawda? Wychodzisz z domu i nagle się orientujesz, że nie jesteś uzbrojona w maskę, więc pytanie, czy wychodzisz bardzo blisko i nie musisz się po nią wracać, czy ktoś cię złapie i skontroluje, czy nie. Więc te indywidualne historie też mi się trochę kojarzą, jest też taki przymus opowiadania tych optymistycznych historii, że coś, więc raczej interesuje mnie taki ogólny obraz i ta maszyneria właśnie tych wszystkich regulacji, tych obostrzeń, tej izolacji, tego izolowania się od innych, w którym wszyscy uczestniczymy i ciekawa jestem, jak my w tym uczestniczymy, prawda? Czemu się poddajemy, czemu się nie poddajemy, czemu stawiamy opór i dlaczego stawiamy opór? Czy to jest, nie wiem, jakoś takie po prostu z wygody na przykład, czy to jest jakiś bunt przeciwko właśnie tym regulacjom, czy uważamy, że pandemii nie ma i że możemy, i że jesteśmy bezpieczni, bo to jest wymysł kogoś. Ja się zastanawiam też nad tym, czy przyjdzie taki moment, kiedy artyści poczują, że muszą produkować ku pokrzepieniu serc, bo mam poczucie, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do roli krytycznej, tak, do roli jakby konfrontowania się z rzeczywistością, a historia jednak pokazuje nam te takie przeróżne fale, jak postrzegana jest misja artysty w społeczeństwie i czy będzie moment, kiedy będzie tak źle, że będziemy chcieli jakby pokazywać ten optymistyczny aspekt świata. Witek. Jestem bardzo ciekawa, co odpowiesz, Witek. Jako przedstawiciel nurtu krzepiącego. Krzepiącego, tak. No właśnie, to trochę jak kulą w płot, bo ja to bym musiał, nie wiem, złamać obiektyw w takiej sytuacji po prostu. Znaczy,
to może tak, trochę przeinaczę twoje pytanie. To krzepienie serc to się może odbywać, wydaje mi się, na bardzo wiele różnych sposobów. To znaczy, i wydaje mi się, że taką przynajmniej mam nadzieję. Znowu jakoś patrzę w przyszłość z nutą No to taki nadziei. optymista jesteś właśnie dzisiaj, no. No nie wiem, tak próbuję tutaj, wiesz, odczuwam jakieś też poczucie obowiązku wobec słuchaczy, naszych słuchaczek. Więc może tak, ja sobie trochę taką mam troszkę nadzieję, że też obecna sytuacja może uświadamiać, tak jak uświadamia w takiej najbardziej prozaicznej kwestii, czyli książek i seriali, potrzebę kultury, tak może jakby uświadamiać złożoność i różnorodność doświadczeń sztuki, które można mieć. To znaczy, że one wcale nie muszą się sprowadzać do dokumentowania obecnej sytuacji albo właśnie do tego, powiedzmy, napięcia, które jest w ogóle w tytule tej naszej dzisiejszej dyskusji, że albo się buntujemy, albo dokumentujemy i tyle. Jakby wydaje mi się i zawsze też mnie jakieś tam pośrednie może stany skupienia interesowały i obrazu i w ogóle twórczości, więc wydaje mi się, że no właśnie takie bardzo subtelne właściwości, które ma też doświadczenie sztuki, mogą teraz okazać się super wartościowe, więc jakby to swoje serce można krzepić jakby poprzez refleksję, poprzez właśnie jakby takie spowolnioną percepcję dzieła, jakby to są zupełnie inne formy jakby no właśnie tego krzepienia, o którym mówiłaś, które można by tutaj eksploatować, tak mi się wydaje. Zresztą bardzo ciekawie tu Sebastian Zjagną bardzo fajnie w wywiadzie, który się ukazał w Dwutygodniku, opowiadacie też o takich jakby innych sposobach percepowania dzieł. Pamiętam, taki fragment się pojawia w tej rozmowie i też właśnie takiego no właśnie, jakiegoś też takiego, powiedzmy, no nie wiem, bo najlepiej mi to nazwać jakimś takim refleksyjnym czy konceptualizującym jakby stosunkiem do dzieła i które też może w jakiś ciekawy sposób krzepić, ale też może być takim doznaniem, mega wartościowym doznaniem dla odbiorcy po prostu, który jakby nie dostaje czegoś wprost, tylko przez ten proces przechodzi z dziełem razem. Tak, więc to jest taka moja sugestia, jeżeli ta sytuacja ma właśnie sprawić, że sztuka będzie w jakiś sposób na nowe sposoby potrzebna, to może właśnie na takie. A Sebastian, czy twój sposób jakby myślenia o wystawie, o sztuce powoduje, że łatwiej jest ci znaleźć inne formaty? Wiem, że miałeś przygotowywać wystawę w ramach miesiąca. Podejrzewam, że musisz wymyślić, jak pracować z tematem, który z Jagną chcieliście badać, znaki na niebie i ziemi. Taki miał być tytuł tej wystawy. Czy myślisz o tym, jak zachować pewne podstawowe idee i tylko znaleźć dla nich nową formę, czy raczej zastanawiasz się nad tym, jak zupełnie przebudować na przykład ten projekt i go zaktualizować? Czy jest to tymczasowa sytuacja i po prostu minie i nie należy się nią przejmować? Jest to proces jakby w dłuższej perspektywie czasowej. Ja muszę przyznać, że ja w ogóle w tej sytuacji się czuję jak ryba w wodzie. To znaczy, jako osoba, która po prostu od początku jakby jakiejś swojej praktyki zawodowej zajmowała się dekonstruowaniem tego, czym jest wystawa, co robi muzeum, kim jest artysta, co to jest sztuka i jak można tworzyć znaczenia, produkować wiedzę przez, powiedzmy, nieortodoksyjne formaty, no to jestem wręcz zachwycony nagle, że tyle osób zwraca się ku takim, wydawałoby się, marginalnym jakimś zaułkom w historii sztuki czy historii wystawiennictwa, jak właśnie na przykład tradycja wystawiania sztuki konceptualnej przez niskonakładowe wydawnictwa między 69 a 71 rokiem i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest niezwykle jakby taka urodzajna gleba, na której można wysiać jeszcze sporo i zebrać też odpowiedni plon.
Więc ja ogólnie to się czuję nawet tak jakoś pokrzepione i też takie rzeczy, które rzeczywiście wydawały się jakąś ekstrawagancją sprzed lat, jakieś próby stworzenia, nie wiem, wystawy na przykład, która jest oparta tylko i wyłącznie o transmisję radiową, czy wystawy, która jest programem rezydencyjnym, na którym artyści mają zakaz pracy i produkowania dzieł sztuki, jakby teraz wydają się dosyć jakby okej, bardzo w porządku, taka wręcz mainstreamowa propozycja, żebyśmy na przykład nie produkowali i żebyśmy spędzili więcej czasu sami ze sobą i żebyśmy nie robili dokumentacji tego, co tam powstanie, tylko żeby na przykład tą dokumentacją zajął się ghostwriter, który przetłumaczy to doświadczenie w powieść czy nowelę. Dlatego ja nawet doświadczam pewnego wręcz renesansu zainteresowania starymi praktykami, które już odłożyłem dawno na półkę. Są na przykład taka jedna z uczestniczek zresztą obu tych wystaw, i wystawy Wiek Płócienia i tej planowanej wystawy na miesiącu fotografii w Krakowie, Susanne Kriemann, niemiecka artystka, która się zajmuje czym ona się zajmuje? Geologią, fotografią, archeologią fotografii, różnego rodzaju takimi badaniami dotyczącymi użycia ziemi. Ona stosuje rodzaj takich protokołów, które napisaliśmy 8 lat temu, pracując nad takim programem rezydencyjnym, teraz jako po prostu narzędzia, jako takiego syllabusa dla swoich studentów, spotykając się tak jak my teraz na Zoomie. Więc ja jakby nie mam jakby takiej, akurat tym nie jestem jakoś specjalnie przerażony, że teraz będziemy musieli po prostu wychodzić z budynków właśnie mieścić się w jakimś formacie publikacji czy właśnie instalacji dźwiękowej. Jakby to jest okej. Tak długo, jak będziemy się trzymać z daleka od hangoutsów, Zooma i tak dalej, to wszystko jest okej. Bo to wydaje mi się jest najbardziej męczące, ten nieustanny szum cyfrowy w głowie, te delaye, ten zamrażający się obraz, że to jest jakby niesłychanie męczące. Ale wyprodukowanie, przetłumaczenie książki na wystawę lub wystawy na książkę, czy nie wiem, przekształcenie wystawy na przykład w libretto opery wydaje mi się na przykład bardzo kuszące. Słuchajcie, czuję się strasznie, dlatego że nie możemy teraz zwrócić się do naszej publiczności, bo wydaje mi się, że to był dokładnie ten moment, w którym powinniśmy to zrobić. To jest ten problem z nagrywaniem wcześniej. Słuchajcie, jakby ja się czuję spełniona, nie ukrywam, tą rozmową, za którą bardzo Wam dziękuję. Chyba że Wam się na przykład pojawiły jakieś wątki, które byście chcieli jeszcze dodać, albo kogoś z naszego grona o coś szczególnego zapytać. Ja mogę tylko dodać o tym pokrzepianiu, bo to jest taki wątek, Dobrze. który jest jakiś taki dziwaczny, pojawił się w naszej rozmowie, taki strzał znikąd. Aha, to nie jest znikąd, No, Sebastianie, jeżeli mogę to dodać, bo ja naprawdę widzę takie naciski też jakby z góry, tak? To znaczy widzę, że na przykład organizatorzy instytucji czy jakby na przykład polityka miasta prowadzona jest w tą stronę, żeby budować takie poczucie, że razem, wspólnie damy radę, że jakby będziemy się nawzajem wspierać i że to jest ten przekaz, który powinniśmy również my jako twórcy kultury produkować, z czym ja nie ukrywam, mam problem, dlatego też Was o to pytam. Bo ja mam teraz mi się wyświetlił taki obraz, że jakby gdzie my jesteśmy jako homo sapiens, że my siedzimy na takim krześle elektrycznym i za chwilę ktoś pociągnie za taką wajchę, to już jakby wiadomo, że jesteśmy w bardzo takiej trudnej sytuacji. Nie wiadomo, czy się wydarzy to za minutę, czy za 15 minut, czy za godzinę, ale ogólnie nasza sytuacja jest dosyć opłakana. I jakby teraz rozmowa o takim pokrzepianiu, to ja rozumiem jakby taką funkcję, żeby rozśmieszyć tego skazanego na śmierć, że funkcją sztuki jest takie zamachanie, zrobienie jakiejś miny, żeby tak... I odwrócić jego uwagę, no po prostu.
I uważam, że to nie jest dobra jakby i godna i pożądana rola dla artystek i artystów, rozśmieszanie skazanego na śmierć, ale jest taka pewnie też rozważana przez wielu naukowców, wielu badaczy taka funkcja sztuki. Jest zresztą świetna książka takiego filozofa, naukowca Alva Noe, który napisał taką książkę Dziwne narzędzia. I on rozpatruje jakby funkcję sztuki jako takiego właśnie jednego z wielu narzędzi. On tam zresztą to dosyć sprawnie opisuje, że tak naprawdę to my przykładamy w tym sensie zbyt dużą wagę do tego, czym jest sztuka, jako coś osobnego. To jest to samo, co młotek, co wiertarka, co łyżka. To jest jedno po prostu z wielu narzędzi, które stworzyliśmy jako gatunek, a to są takie dziwne narzędzia. To są takie dziwne narzędzia, które pozwalają nam na przykład wyobrazić sobie rzeczy inaczej, albo właśnie przeżyć żałobę, albo pogodzić się z czymś, albo wybaczyć komuś coś. I raczej wydaje mi się, już wracając do tej pozycji właśnie skazańca na krześle elektrycznym, że raczej rozsądniejsze byłoby na przykład pomóc tej osobie pogodzić się z sytuacją, w której się znaleźliśmy, bo wtedy dopiero można jakby, nie wiem, zastanowić się może na przykład zaatakuję strażnika i się stąd wydostanę. Można w ogóle dopiero zacząć myśleć o tym, ale jak ktoś cię będzie tylko rozśmieszać i machać rękami i robić śmieszne miny, to po prostu to do niczego nie doprowadzi. Taki jakiś obraz mi wyświetliłaś tym krzepieniem. Ale też za wspaniała puenta po prostu tej naszej rozmowy, myślę, też. Że siedzimy na krześle elektrycznym? No ten obraz tak, jakoś tak mocno na mnie zadziałał. Znaczy chyba jedyne, co bym tam, nie wiem, czy to będzie znowu pocieszające, chyba nie tym razem, żebym powiedział, że chyba tą wajchę to mamy sami w rękach, siedząc na tym krześle, co jest tak. tym bardziej creepy. I rzeczywiście pokrzepianie polegałoby na tym, że artyści mieliby zrobić jakąś śmieszną pacynkę na tą wajchę, żeby się nią fajnie kręciło. No tak. Ale z drugiej strony, co byśmy zrobili bez Netflixa, nie? No tak. Kupili Ale też lektury, tutaj ciągle polecam wspaniałe lektury tutaj. Myśmy właśnie widzę, że tak, to właśnie w mocnej awangardzie, jakby uciekliśmy wszyscy od książek. Ja tutaj bardzo polecam to na obecną sytuację. Jezus, wspaniale. Słuchajcie, no nie postawiliście tego w tle. To tak teraz możemy zrobić takie napisy. Napisy końcowe właśnie. Wspaniale. No to słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasza publiczność dotrwała z nami do końca. Kończymy. Tak, Kończymy nagrywanie. Dobrze. Dobra. Dziękujemy bardzo. To ja bardzo Dzięki.